dlaczego Hostel to film na faktach, w której scenie pojawia się Quentin Tarantino i w końcu dlaczego jak najbardziej słowaccy oraz czescy politycy są bardzo oburzeni na tę produkcję. Na te pytanie postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Oczywiście mowa o filmie Hostel Elijah Rotta, produkcja Quentin Tarantino, zresztą wielkie jest Quentin Tarantino Presents. Na okładce zresztą tutaj bardzo dobrze możesz sobie zobaczyć. Fabuła, no tylko zarysuję, krótko mówiąc. Wiadomo, jak to zawsze w cyklu kultowe horrory. Mamy, oczywiście, że tak, amerykańskich nastolatków, studentów, którzy postanawiają z Amsterdamu śmignąć do Słowacji, albo na Słowację, jak to woli, ponieważ tam są dziewczyny, tam jest dużo i jak to właśnie powiedział bardzo ładnie jeden z chłopaków, because of the wars there is no guys in Slovakia, czyli poprzez te wojny nie ma w ogóle facetów na Słowacji. Okej, akcja się rozgrywa w roku 2000 którymś. Tak, przez wojnę, oczywiście. Przez to, że w 49 zginęli, no to przez następne 60 lat nie było facetów. No ale oczywiście, tak to jak rzeczywiście jest. Nie po raz pierwszy Amerykanie udowodnili, że są tempakami, jeżeli chodzi o historię i o geografię. No ale to akurat nic specjalnie dziwnego. Czemu ten film jest na faktach? Może zacznę od tego. Oczywiście będę się posiłkował ciekawostkami z IMDb. Otóż Eli Roth początkowo miał zrobić dokument na temat wakacje z morderstwami. Taki miał być tytuł. Jednak podczas wyszukiwania informacji odkrył, że niemal niemożliwe jest nawiązanie kontaktu z ludźmi zaangażowanymi w taki biznes, a on sam może narazić się na niebezpieczeństwo, jeśli będzie wypytywał. Więc zamiast tego postanowił zrobić film fabularny. Ten pomysł oczywiście nie narodził się nagle, obudził się pewnego dnia i stwierdził, no to rzeczywiście jest super fajnie. Nie. Po prostu pewnego dnia, no tak się akurat rzeczywiście zdarza, tylko muszę znaleźć oczywiście tę ciekawostkę. W każdym razie Eli Roth znalazł stronę internetową, gdzie rzeczywiście można było zapłacić 10, była chyba malezyjska strona, czy jakoś tak, $10,000 i można było zapolować na człowieka. No, nomen omen, tak jak tutaj powiedzmy, zapolować, czy wejść do pokoju i zrobić swoje. No i tam było niby nagranie. Pokazał tę stronę Quentinowi Tarantino i stwierdzili, ok, no to rzeczywiście trzeba to sprawdzić, zobaczyć, co się dzieje. No miał powstać oczywiście dokument, a potem skoro stwierdził, że nie będzie się wygłupiał, no to będzie w tym momencie no jak najbardziej film fabularny. No i tak akurat rzeczywiście tak ten film powstał, więc na takich faktach ten film jest wzorowany. Jak do tego podejść? Dokładnie w taki sam sposób jak to, że Koszmar z ulicy Wiązów, czyli Freddy Krueger, jest oparty na faktach. Wiadomo, jaka to jest sytuacja, a przynajmniej w tym aspekcie. Fabuła jest bardzo typowa dla filmów, że tak powiem, tamtego okresu, bo mamy tych amerykańskich nastolatków, no i bawią się świetnie w Amsterdamie, postanawiają właśnie, bo jeden koleś mówi, jedź tam spokojnie, facet. W ogóle są bardzo pracowite chłopaki, bo mam tutaj wynotowane, że zaczęli we Francji, potem do Szwajcarii, potem Belgia, a potem Amsterdam, więc rzeczywiście chłopaki zapracowane, no myślą pewnie w Ameryce, że to jest tak jak przyjechać powiedzmy z Krakowa do Tarnowa, czy z Warszawy do Kielc, no to rzeczywiście rzut beretem, nie biorąc pod uwagę, że chłopaki są tam powiedzmy kilka dni, ale dobra, spójrzmy z tory na te spory i pomówmy o Batorym, bo rzeczywiście wiemy, że geografia ani historia to nie jest najmocniejsza część amerykańskiej filmówki, ale rzeczywiście fabuła jest dosyć sztampowa, prawda? No, potraktowali Europę, a właściwie zwłaszcza Słowację, bardzo po macoszemu i Słowacy są na to bardzo wkurzeni. No bo przecież kiedy Eli Roth stwierdził, ok, robimy ten film na Słowacji, okazało się, że na Słowacji nie ma przemysłu filmowego. Naprawdę nie ma przemysłu filmowego, bo to co działało wcześniej, za czasów dawno minionych, czyli Czechosłowacji, to wszystko się działo w Pradze albo w okolicach, no i tak naprawdę Słowacja nie ma zbyt wielkiego budżetu, nie ma zbyt wielkiego przemysłu, więc gdyby to chcieli zrobić, to trzeba wymyślić, trzeba wszystkich ludzi zatrudnić, trzeba ludzi przeszkolić, sprzęt ściągnąć i tak dalej, więc stąd pomysł, ażeby ten film nakręcić w Czechach, tam akurat to wszystko w miarę działa, ale o tym będzie oczywiście za chwilę, więc jeżeli oczekujesz jakichś fajerwerków fabularnych, no to nie tędy droga. Co prawda jest jeden zwrot akcji, który mi się bardzo podobał, to już tak powiedzmy pod zakończenie filmu, nie będę zdradzał dokładnie o co chodzi, ale rzeczywiście jest to w miarę ciekawe, w miarę jest fajnie zrobione, ale sam film tak, no sztampowo jest i tutaj rzeczywiście nie o to chodzi. Bardziej w tym filmie, no oczywiście, że tak, chodzi o to, co się dzieje, bo ten film nie jest straszny, ale on jest obrzydliwy, on jest paskudny, naprawdę. Czerwonej farby mnóstwo się leje w tymże filmie. Tutaj gdzieś wyczytałem, że 160-170 galonów, czyli tak naprawdę galon to
To jest chyba 3,5 litra z tego, co się mi wydaje, więc możesz sobie spokojnie pomnożyć i to wyjdzie, że to wyszło ponad 500-600 litrów, więc bardzo, bardzo rzeczywiście dużo. Zresztą sam film, a właściwie większa część tej rzeźni była kręcona w szpitalu psychiatrycznym w Pradze, zbudowanym w 1910. Było to kręcone w skrzydle zamkniętym od ponad 50 lat, budynek 10. Jeżeli Cię to interesuje, to możesz sobie zobaczyć. Tenże budynek, w którym kręcono wiele scen, był miejscem, do którego trafili najbardziej szaleni pacjenci. Znowuż nawiązanie do Freddy'ego Krugera, przynajmniej według mnie. Piwnica była tak przerażająca, że Eli Roth zatrudnił kwartet smyczkowy grający muzykę klasyczną, aby było przytulniej podczas kręcenia. Więc rzeczywiście dosyć mrocznie, dosyć było poważnie. No ale to akurat nie pierwszy, nie ostatni raz, kiedy można powiedzieć, że tak było, albo że to był po prostu zwykły chwyt Materkin Dody, jak to powiedział jeden oczywiście z kabaretów. Także rzeczywiście było to bardzo, bardzo zawodowo i no tutaj Eli Roth postanowił sobie zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, kiedy mamy sceny w Amsterdamie, wiadomo, kobietki i te sprawy, stwierdził, że tutaj pójdzie w ekstremum i kiedy będzie pokazał również przemoc, tutaj będzie dokładnie to samo, czyli również ekstremum i pojedzie dosyć hardkorowo. Więc nie może być oczywiście, nie może być inaczej. Tak to rzeczywiście się dzieje. No i ten film jest bardzo, bardzo burczy. Zresztą sam Eli Roth powiedział, że w momencie, kiedy ten film wysłał do MPAA, czyli do urzędu, który przyznaje certyfikaty, był przekonany, że on dostanie NC-17, czyli certyfikat, który nie pozwala na szeroką dystrybucję i że trzeba będzie ten film dosyć konkretnie pociąć, ażeby uzyskać certyfikat R, czyli tam od 18 roku życia. A okazało się, że no jednak nie, jednak od razu na dzień dobry dostali R-kę i było w porządku i był tym bardzo, bardzo zadowolony. Ale film jest bardzo brutalny, to naprawdę ja osobiście nie jestem zwolennikiem takich filmów i niestety nie czerpałem przyjemności z oglądania tegoż filmu, aczkolwiek wiem, jak to było w podstawówce, co reżyser miał na myśli. Oczywiście, że tak, wiem dokładnie o co chodziło, więc wiem co i jak. Film jest bardzo brutalny i jeżeli lubisz taki podgatunek oczywiście horrorów, to pewnie, że tak, no jak najbardziej każ sobie. On ma bardzo ładną swoją nazwę, aczkolwiek ze względu na algorytm nie mogę jej powiedzieć, bo tam pada takie słowo o filmach dla dorosłych, czteroliterowe, zaczyna się na P, a kończy się na N. Po drodze oczywiście, że jeszcze jest O i R, ale to rzeczywiście wiadomo jaka to jest sytuacja, więc film jest bardzo brutalny, film jest naprawdę hardkorowy. Scena na przykład z Japonką, kiedy nałożyli jej charakteryzację, która trwa kilka godzin i gdy ona zobaczyła siebie w lustrze, no to powiedziała, ja wiem czemu moja bohaterka robi to, co robi, bo rzeczywiście to jest przerażające. Staram się nie zdradzić rzeczywiście, co tutaj się dzieje. Jeżeli chodzi o postaci pojawiające się w tym filmie, no to po raz wtóry powiem jest sztampa, no nic się rzeczywiście nie dzieje. Główne trio przebywa w pokoju 237. I oczywiście, że tak, po raz wtóry ukłon w stronę gatunku, w stronę klasyku, tym razem oczywiście w stronę filmu Lśnienie Stanleya Kubricka. W ogóle Etar Gudjonsson, tak, to jest jeden z tych trzech gentlemanów, no ten Islandczyk, i Eli Roth napisał rolę Olliego właśnie specjalnie dla nim, po tym jak poznał go podczas konferencji prasowej przy okazji promocji swojego wcześniejszego filmu, czyli Cabin Fever w Islandii. Chociaż Gudjonsson był lokalnym przedsiębiorcą i byłym sportowcem bez żadnego doświadczenia aktorskiego, Roth był tak zachwycony jego charyzmą i urokiem, że obiecał, że pewnego dnia obsadzi go w filmie. Gudjonsson był zaskoczony, gdy zobaczył, że Roth dotrzymał obietnicy i z radością przyjął rolę. Poza kilkoma reklamami telewizyjnymi pozostaje to jedyna aktorska rola Gudjonssona filmowa, więc rzeczywiście no to taki smaczek, że rzeczywiście pewne się rzeczy nie zapomina. Aczkolwiek było dosyć ciekawe, bo na przykład kiedy kręcono jedną ze scen, aktor grając taksówkarza w scenę, w której podróżni po raz pierwszy wjeżdżają do Bratysławy, był tak pijany rano w dniu zdjęć, że nie nadało się do niczego. No i zastąpiono go kaskaderem, dublerem, trzeźwym oczywiście, co trzeba przyznać, no ale to jakoś wpisuje się w ten cały klimat, prawda, bo tutaj tak, no po wojnie tam jest, są wojny, nie ma w ogóle facetów i tak dalej, że tutaj mamy pijanego tutaj dzieciaki jakieś biegające w gangach, gum do rzucia i tak dalej, no to oczywiście jest wszystko bzdura, ale jeden z polityków słowackich, konkretnie Tomasz Galbawy, członek parlamentu słowackiego, powiedział, że jest obrażony tym filmem. Myślę, że wszyscy Słowacy powinni też być obrażeni. No i tak, to
rozpętało się rzeczywiście piekło. Domyślam się, że tylko i wyłącznie impuls temu filmowi, bo przy budżecie niespełna 5 milionów zarobił ponad 82 miliony, więc dokładnie wiesz, włoska firma Mamon na Casucci i Szmal musi się zgadzać. Ale to była jak najbardziej wielka jazda, nie tylko na Słowacji, ale w Czechach. Wydanie filmu wiązało się z silnymi skargami ze strony Słowacji i Czech. Słowaccy i czescy urzędnicy byli oburzeni przedstawieniem ich krajów w filmie jako nierozwiniętych, biednych i nieuprawnionych terenów cierpiących z powodu wysokiej przestępczości, wojny i prostytucji, obawiając się, że zaszkodzi to dobrej reputacji Słowacji. Nie wiem, jaka jest reputacja Słowacji, ale domyślam się, że akurat jest całkiem dobra i sprawi, że obcokrajowcy poczują się tam niebezpiecznie. Słowacka Izba Turystyczna zaprosiła Roffa na opłaconą wycieczkę do ich kraju, aby mógł zobaczyć, że nie składa się on z podpadłych fabryk, gett i dzieci zawijających dla gumy do rzucia. Tomasz Galbawi, o nim właśnie dopiero co mówiłem, z Słowackiej Unii Demokratyczno-Chrześcijańskiej, skomentował: jestem urażony tym filmem, myślę, że wszyscy Słowacy powinni czuć się urażeni. Broniąc się, reżyser Eli Roth powiedział, że film nie miał być obraźliwy, argumentując, że Amerykanie nawet nie wiedzą, że ten kraj istnieje. No bo wiadomo, do najbardziej inteligentnych narodów nie należą, a przynajmniej większość tych ludzi. Mój film nie jest dziełem geograficznym, ale ma na celu pokazanie ignorancji Amerykanów na temat otaczającego ich świata. Roth wielokrotnie argumentował, że pomimo teksańskiej masakry piłomechaniczną i ich kontynuacji, ludzie nadal podróżują do Teksasu. No i oczywiście coś w tym rzeczywiście jest, bo trudno się z tym nie zgodzić. No ale cóż, Madonna bodajże w latach 80. taką tezę upichciła, wymyśliła, że nieważne co mówią o tobie, byle mówili i byle nazwiska nie przekręcili. Więc wiadomo, reklama dźwigną handlu, więc tak to rzeczywiście jakoś musi wyglądać. No nie tylko oczywiście wszelkiego rodzaju zakulisowe, polityczne rozgrywki, również samo nazwisko Quentina Tarantino. Przecież tutaj jest elegancko, mam hostel, jest napisane Quentin Tarantino Presents. No okej, Quentin Tarantino Presents. Myślę, można by pomyśleć, że no Quentin Tarantino, ale przecież co on ma z tym wspólnego? Otóż jeżeli się uważnie przyjrzysz, to w 9 minucie, mniej więcej około 9 minucie, Quentin Tarantino pojawia się jako Niemiec z nagim torsem krzyczący przez okno. Więc on w tym filmie jak najbardziej się pojawia, więc Quentin Tarantino jest, a poza tym zostali kolegami, no i współpraca trwała nadal. Dobrze, przecież wiadomo, że przy okazji Grinch House, tak, tego projektu, który wspólnie tworzył z Roberto Rodriguezem, Eli Roth nakręcił zwiastun do nieistniejącego już filmu. Potem, wiele lat później, czy nawet chyba w tym roku albo w zeszłym, dostaliśmy Święto Dziękczynienia, pełnoprawny właśnie film, którego najpierw otrzymaliśmy zwiastun, a dopiero później rzeczywiście pojawiła się ta produkcja. Więc czy Hostel to film dla każdego? Zdecydowanie nie. Jak w ogóle najlepiej obejrzyj sobie. Weź w opisie, także przy pięknym komentarzu wrzucę link do tego filmu na Amazonie. Możesz sobie spokojnie kupić i zobaczyć w zaciszu własnego domu, jak to się rzeczywiście je, czy ten film jest tak naprawdę brutalny, jak mówię. Bo według mnie jest to produkcja hardkorowa. Nie grzeszy fabułą, nie jest oryginalna w żadnym aspekcie. Tak, jest bardzo krwawa, jest bardzo brutalna i co tu dużo mówić, bardziej brutalny niż pewnie niż powinien. W ogóle no niestety są pewne sytuacje, które się przyniosły. Czasami jest tak w filmie, że aktor nie gra, tylko odgrywa, co mu się dzieje. Około 44 minuty po tym, jak Josh ma przecięte ścięgno Achillesa, tak wiem, zdradziłem, ale trudno, to jest bolesne, większość jego krzyków jest prawdziwa. Otóż podczas gdy wił się z bólu, aktor przypadkowo podniósł krzesło i uderzył nim w swoją stopę, prawie rozłopując sobie palec nogi na pół. Więc trochę się to przeniosło rzeczywiście na to, co się działo w filmie, na to, co rzeczywiście widzieliśmy, to, co się działo na planie, powinienem rzec. Przeniosło się na życie, więc film jest bardzo bez fabuły, bardzo brutalny. No okej, czy to chodziło o pokazanie ignorancji Amerykanów? Ja, tak, cytując Piotra Bałtyczyka, śmiem polimeryzować. Według mnie po prostu to akurat nie wyszło tak, jak miało wyjść, a Eli Roth stwierdził, no to rzeczywiście wykorzystamy ten aspekt do tego, żeby ten film promować i to wszystko. I
nie da się zaprzeczyć oczywiście, mówiąc, że nie, ten film jest słaby, po prostu ten film jest beznadziejny, nic nie zrobił. Nie, według mnie nie jest to rewelacyjna produkcja, ale można obejrzeć. Jak chcesz znaleźć moją opinię, to ocenę to musisz sprawdzić na Filmwebie. No jak mówię, film kosztował niespełna 5 milionów, zarobił ponad 82, więc kwestią czasu było tylko i wyłącznie, kiedy będzie druga część. Oczywiście o drugiej części będzie za kilka chwil, więc no film zrobił to, co miał zrobić, czyli wprowadził Elijah Rofa, no niech będzie jak chcesz, Ryotychy się pisze, Elijah Rofa na salony światowego horroru, zarobił pierdyliard pieniędzy, a dobrze wiesz, że producentom nie chodzi o to, czy film będzie super świetnie odebrany na festiwalu na Słowacji, w Polsce, na Islandii, czy dostanie główną nagrodę na przeglądzie filmów w Kambodży. Nie, on ma zarobić mamonę, a jeżeli zarobi, to rzeczywiście jest super, bo oczywiście zaczynamy od kin, a później mamy jeszcze DVD, Blu-raye, VOD, koszulki przy okazji Halloween i tak dalej, oczywiście cały ten splendor finansowy na nich spływa. Więc rzeczywiście film zrobił to, co miał zrobić i powstała druga część, no bo nie było oczywiście innej opcji. On nie będzie za czas jakiś, jak już mówiłem wcześniej, ale co jest bardzo ważne, na tej liście, pewnie, że tak, to jest mnóstwo kultowych horrorów, które warto obejrzeć.